Cześć, tu Jakub Grydziel, wasz przewodnik wrocławski i sudecki. Dzisiaj opowiem wam o jednej ze stron wrocławskiego rynku, zwanej stroną Siedmiu Elektorów, dawniej stroną przy Budce i później stroną Wagi Miejskiej. Już we wczesnym średniowieczu, w XI-XIII wieku, przez okolice Wrocławia przebiegały ważne szlaki handlowe. Jednym z nich był trakt królewski Via Regia, prowadzący ze wschodu na zachód, a drugim szlak bursztynowy, który w XIII i XIV wieku był już mniej uczęszczany, ale wciąż funkcjonował jako ważna droga handlowa. W związku z tym w XIII wieku, gdy książęta polscy chcieli zwiększyć populację i znaczenie Śląska oraz własnych dóbr, pojawiła się potrzeba stworzenia miejsca handlu i wymiany towarów dla kupców przemieszczających się tymi trasami przez Europę Środkową. Pierwsze próby lokacyjne miały miejsce w latach 30. XIII wieku. Do tego celu przeznaczono płaską terasę rzeczną na lewym brzegu Odry. W 1241 roku doszło do najazdu tatarskiego na Wrocław. Większość domostw poza grodem została podpalona przez samych mieszkańców, którzy schronili się na umocnionym murem, wałem ziemnym Ostrowiu Tumskim. Gród przetrwał najazd, a Mongołowie nie byli w stanie go zdobyć. Po zakończeniu walk w kolejnym roku zdecydowano się przeprojektować Wrocław na lewym brzegu Odry. Sprowadzono wtedy specjalistów od lokacji miast, którzy wzorowali się na miastach zachodnioeuropejskich. W centrum wytyczono duży rynek w samym sercu przebiegu handlowego traktu królewskiego. W jego obrębie umieszczono najważniejsze kramy kupieckie, a wokół pusty plac rynkowy, tzw. ring, od niemieckiego pierścień. Wokół rynku powstały działki i ulice. Centralna część została przyznana najmożniejszym mieszkańcom, bankierom, kupcom i zamożnym rzemieślnikom, a dalsze od centrum dla mniej zamożnych kupców i rzemieślników wykonujących prace bardziej uciążliwe, np. rzeźnictwo czy garbarstwo. W ten sposób powstał rynek otoczony przez 4 pierzeje, czyli rzędy budynków: zachodnią, południową, wschodnią i północną. Początkowo infrastruktura handlowa była drewniana. Najpierw powstawały murowane świątynie i rezydencje, a dopiero później domy kupieckie zaczęto przebudowywać z drewna na cegłę. Łączono wąskie domy w szerokie kamienice. Kamienice mogły również być dzielone w zależności od zapisów w testamentach. Pierwsze domostwa po stronie zachodniej rynku były następnie gotycyzowane, często powiększając budynki w głąb działki, poszerzając o kolejne trakty. Piwnice gotyckie przetrwały do dziś z charakterystycznymi krzyżowo-żebrowymi sklepieniami. Od XVI do XVIII wieku budynki te były ponownie przebudowywane, aby dostosować się do aktualnie modnych stylów europejskich. Każdy właściciel chciał pokazać status społeczny, herb i znaczenie rodu, dlatego często rozbierano starsze budynki, pozostawiając jedynie gotycką piwnicę, a na niej wznoszono nowe kamienice z odmiennymi fasadami, na złość współczesnej ochronie zabytków i naszemu spojrzeniu na dziedzictwo przodków. Te budynki przetrwały w mniej lub bardziej niezmienionej formie do początku XX wieku. Wówczas modernizm i zmiany w zabudowie Starego Miasta wpłynęły na przebudowę niektórych kamienic na domy handlowe, np. kamienica nr 1, której fasada została całkowicie zmieniona. Większość kamienic przetrwała do naszych czasów, choć wiele zostało uszkodzonych w czasie wojny. Po 1945 roku, w ciągu kilkunastu lat, dokonano ich odbudowy, przywracając wygląd znany z XVIII, XIX i początku XX wieku. Teraz opowiem wam o poszczególnych kamienicach zachodniej pierzei, kolejno od numeru pierwszego. Obecna kamienica nr 1 powstała w 1907 roku, w miejscu wcześniejszej barokowo-klasycystycznej zabudowy. Zaprojektował ją wrocławski architekt Herman Wachlich. Pięciokondygnacyjny secesyjny budynek ma cofniętą fasadę, aby odsłonić bazylikę świętej Elżbiety, z ryzalitem na równi z pierzeją i charakterystycznym pięciokondygnacyjnym wykuszem zwieńczonym kopułą. Dekoracje to m.in. motywy roślinne, duże przeszklenia oraz woluta z datą i inicjałami właściciela Wittenberga. Po wojnie mieściła się tu m.in. spółdzielnia Polmoda, sklep Otex i Radio Color. Od 1997 roku po renowacji działa tu bank.
Rynek 2 pod Gryfami to najwyższa kamienica zachodniej Pierzei z manierystycznym szczytem. Fasada zdobiona jest parami heraldycznych zwierząt, gryfami, lwami, orłami i pelikanami, powiązanymi z rodami właścicieli. Wejście stanowi tunelowy portal bogato zdobiony motywami roślinnymi i okuciowymi. Nad portalem znajdują się kartusze z herbami Konrada von Keltscha i jego żony Apolonii von Tarnau. W 1935 roku w wyniku konserwacji został przywrócony manierystyczny wygląd fasady. Rynek 3 to smukła późnobarokowa kamienica o 4 kondygnacjach i 3 strychowych. Łączy elementy renesansu, manieryzmu niderlandzkiego i klasycyzmu. Fasada jest czteroosiowa z przesuniętą osią w lewo, ozdobiona kolumnami, ornamentami i łukowymi drzwiami. Pierwsza wzmianka pochodzi z XIV wieku. Przez stulecia właścicielami kamienicy byli głównie kupcy. W 1713 roku nadano jej barokowy wygląd z cebulastym wykuszem. W 1954 odrestaurowano kamienicę z zachowaniem oryginalnego układu wnętrz. Numer 4 to kamienica pod Złotym Orłem. Jest to jedna z najstarszych kamienic na rynku, ma fundamenty, relikty z XIII wieku. Pierwotnie wąska, w XIV wieku poszerzona i wydłużona o trzeci trakt. Zachował się gotycki portal, fragmenty sklepień i barokowy balkon ze zburzonego pałacu Schrey-Woglów. XVIII-wieczny szczyt i boniowania nie zostały odtworzone po wojennej odbudowie. Kamienica mieściła m.in. zakład fryzjerski, a dziś działa tu karczma lwowska. Piątka to kamienica z XIII wieku. Była początkowo jednotraktowa, później rozbudowana o oficyny i unikatowe okrągłe gotyckie schody. W 1574 roku przebudowana w stylu renesansowym, a w XIX wieku zyskała eklektyczną fasadę. Została zniszczona w 1945 roku i 3 lata później odbudowana. Zachowała gotycko-renesansowy charakter z barokowymi elementami. W XVII wieku działał tu zajazd, w którym gościł król Polski Władysław IV Waza. Po II wojnie światowej znajdował się tu bar rybny. W 1991 roku w kamienicy została otworzona restauracja Dwór Wazów, nazwana tak na cześć wizyty króla. A od 1994 działa tu restauracja Dwór Polski. Kamienica numer 6 pod Złotym Słońcem powstała z połączenia dwóch XIII-wiecznych domów. Bywała rezydencją królewską. Gościli tu m.in. Władysław Jagiellończyk i cesarz Rudolf II. W XVII wieku otrzymała barokowy wystrój. Otrzymała wtedy słoneczne godło, które stało się jej symbolem. Początkowo słońce znajdowało się na bramie i potem zostało przeniesione na elewację. W czasie II wojny światowej kamienica nie została uszkodzona, podobnie jak większa część Pierzei Zachodniej. Po 1945 roku mieściło się tu Muzeum Sztuki Medalierskiej, a dziś działa Muzeum Pana Tadeusza. Kamienica numer 7 nazywana jest pod Błękitnym Słońcem. Jest to średniowieczna kamienica z XV wieku. W przyziemiu zachował się portal z datą 1494. Współcześnie została wydłużona o dziedziniec przykryty szklanym dachem, na który możecie wejść. W 1804 roku nadano jej późnoklasycystyczny wystrój zwany empirowym, modnym w czasie panowania w Europie Napoleona. Stąd widoczne pomalowane na żółto elementy na fasadzie. W latach 1997-98 została zrewitalizowana na biura i sklepy. Kamienica pod 7 elektorami pod numerem 8 jest jedną z najstarszych i najbardziej reprezentacyjnych kamienic wrocławskiego rynku. Otrzymała pałacową, renesansową i barokową formę z freskami ukazującymi cesarza Leopolda I i 7 elektorów Rzeszy. Był to wyraz lojalności wobec Habsburgów. W dekoracji portalu tympanonie znajduje się habsburski orzeł. Polichromię na fasadzie odnawiano wielokrotnie co kilkadziesiąt lat. Właścicielami kamienicy byli m.in. Hochbergowie, znani posiadacze ziemscy wokół Wałbrzycha i właściciele Zamku Książ.
Elektorzy Rzeszy przedstawieni na fasadzie to książęta zarówno świeccy, jak i duchowni Świętego Cesarstwa Rzymskiego, posiadający wyłączne prawo wyboru nowego króla, a później cesarza. Elektorzy byli jednymi z najważniejszych poddanych cesarstwa. Ich władza i autonomiczność były fundamentem ustroju Rzeszy. Pod numerem 911 znajduje się modernistyczny wieżowiec z lat 1930-31 projektu Heinricha Rumpa. Zastąpił dwie wcześniejsze, znacznie niższe kamienice pod numerami 9 i 10/11. Od samego początku prosty wygląd budynku budził kontrowersje. Już w 1940 roku planowano jego obniżenie i przebudowę dachu na spadzisty, ale wojna przekreśliła te plany. Był siedzibą miejskiej kasy oszczędności, inspirowany nowojorskimi drapaczami chmur. Elewację pokryto wapieniem muszlowym, a najwyższe piętro, gdzie znajdowała się restauracja, zostało pokryte niklowaną stalą. Portal zdobią reliefy Art Deco Gustawa Adolfa Schmidta, przypominające egipskie hieroglify. Wewnątrz zachowała się działająca winda paciorkowa, jedna z nielicznych w Polsce i na świecie. Po wojnie mieściły się tu bańki. Obecnie obiekt przechodzi renowację. I to była bardzo skrócona historia Pierzei Zachodniej Rynku i jej kamienic. Dziękuję za uwagę. Zostawcie łapkę w górę, możecie wspomóc kanał, link w opisie. Do usłyszenia.